Dobra, Dobra. siema, kochani, cześć. No, dzień dobry, pozdrawiamy Zdrówko. z Peru. Cześć. Obserwowaliśmy przygody podróżników Jaśminy i Jolka, tak zwani KDML, czyli Kitesurfing destroyed my life. dokładnie. A nawet tego nie przećwiczyliśmy. Słuchajcie, fajne jest to, bo spróbowaliśmy czegoś, co nie jest takie popularne, czyli połączyć nasze siły. Dokładnie. Jako Kiteway prowadzimy biuro organizacji, biuro turystyki, ale oczywiście korem jest cały czas kitesurfing, wyjazdy kitesurfingowe połączone też z travelem. No i jak zaczęliśmy rozmawiać, to się okazało, że mamy te same wartości, te same priorytety. Dokładnie. No i cieszymy się na maksa na tą współpracę. Ten rok to będzie w ogóle rock and roll. Może kilka słów, powiedzcie może tak, jaka jest wasza historia? Generalnie jakieś 5,5 roku temu, już teraz, postanowiliśmy sobie zrobić rok przerwy od pracy. No i postanowiliśmy ruszyć w takiego tripa, kajtowego tripa dookoła świata, z racji tego, że no w tamtych czasach jeszcze mieliśmy normalną pracę. No patrz, Jaśmina pracowała w banku inwestycyjnym w Londynie, ja pracowałem w Poznaniu jako architekt. No i postanowiliśmy sobie zrobić taki gap year, jak to się mówi tutaj. No i co? I niestety z tego roku, który mieliśmy... Niestety. Z tego roku, który mieliśmy w planach, już jest 5,5 i stąd właśnie jest Mamy lekką obsuwę. Tak, mamy lekką obsuwę, bo no tak się zakochaliśmy w tej całym podróżowaniu, w tym co robiliśmy, zwiedzaniu świata, że no nie możemy przestać. Stało się teraz to naszym życiem, no i tutaj stąd ta nazwa Kitesurfing Destroyed My Life, bo jakby sarkastycznie podchodzimy, że nam zniszczyło to takie normalne życie, nie? Pytanie, co jest normalne, nie? No, Dla każdego coś innego. teraz już się to trochę odwróciło, nie? To wy pewnie to rozumiecie, bo prowadzicie takie samo życie już od lat w podróży, zwiedzając niesamowite miejscówy. Także no tutaj stąd to nasze takie połączenie, nie? Że rozumiemy się nawzajem, mamy te same zajawy, podróżowanie, kitesurfing. No to jest jedna z rzeczy, która w ogóle nas połączyła, no bo my się też poznaliśmy w ogóle przez kajta. No i jakiś czas temu postanowiliśmy właśnie dzielić się tym z innymi ludźmi. Stwierdziliśmy, że jak ściągamy już kogoś na drugi koniec świata, to fajnie by było pokazać tej osobie coś więcej niż tylko spot, niż Dokładnie. tylko wodę i fajny spot, fajny wiatr, fajną ekipę na spocie, ale też właśnie coś jeszcze więcej, tak? No i to jest też taki core naszych podróży, że my przeważnie jedziemy na spot kajtowy, w zależności od oczywiście sezonów, w różnych miejscach, w tym wypadku albo na Karaibach, albo w Ameryce Południowej. I jedziemy na spot na, nie wiem, parę miesięcy, a potem zamykamy, że tak powiem, kajta, spakujemy sobie sprzęt i jedziemy na przykład na parę miesięcy odkrywać kraj. Na różne treki, różne przygody, jakieś dżungle, no cokolwiek, co kraj ma do zaoferowania, no bo powiedzmy sobie szczerze, no jesteśmy już daleko od domu, ta kultura, która Cię otacza, jest totalnie inna, no to przykro by było tego nie poznać wszystkiego, nie? To jest super. No i właśnie my tak to mieszamy i no właśnie tak wpadliśmy na taki pomysł, żeby te nasze wyjazdy też o to oprzeć, żeby mieszać to poznawanie kraju, poznawanie kultury z kitesurfingiem. Super, no właśnie to jest świetne, bo to z kolei nasza historia była taka, że zaczynałem jako Red Season, czyli podjąłem pierwszy Oj, kurs. pamiętam. Potem było Słonio Surf i teraz Kiteway. Właśnie na przykład mi się mega podoba z tym, co robicie, że wy nie robicie takich standardowych wyjazdów jak no, powiedzmy większość jakichś tam tripów kajtowych, tylko właśnie ciekawsze destynacje, jakieś przygody, te wszystkie eksplorery, ta oferta jest naprawdę bogata. I no właśnie. No i nowe destynacje, No tak? i nowe destynacje. I myślę, że właśnie w tej kwestii że nasza współpraca będzie bardzo fajnie działać, nie? No teraz słuchajcie, dzisiaj jest pierwszy dzień, że stwierdzili koniec pływania, bo jest po prostu wiesz, no po prostu już tak zmęczeni. Najlepsze spoty, na jakich w życiu byliśmy, Tak. ale na wielu byliśmy. Kurde. Dzisiaj pojechaliśmy na snorkeling z Maryjką, która jest zatopiona, więc snorklowanie z jakimś tam pomnikiem świętej Maryjki. Nieźle. Jeszcze lecimy jutro na przykład do rezerwatu żółwi. To jest taki rezerwat, gdzie oni jakby całą tą populację odradzają i opowiadają o tym. To jest właśnie fajne, nie? Że Super. możemy tutaj lokalnie rzeczywiście pomóc
wspomóc. Ale słuchajcie, bo rzeczywiście tematów jest miliard, ale powiedzmy sobie też o tym, że wspólnie robimy kilka produktów, znaczy kilka projektów. Tak. Nasze Kite Safari, które to pierwsze Kite Safari zrobiłem w 2006 roku. To nieźle. Starszej krypty, bo takie były. Na Tawile w Egipcie, teraz to już się rozwinęło, Kite Safari jest bardzo popularne. Ale mam wielką, w ogóle ogromną przyjemność, bo jak się okazało, wy nie byliście na Kite Safari. Nie, jesteśmy podekscytowani tym, bo słyszeliśmy dużo dobrego, bardzo... Część naszych znajomych była już na Kite Safari i wszyscy, absolutnie wszyscy polecają, Tak. mówią, że to jest świetna sprawa. Także jesteśmy podekscytowani. Jedziemy na 2 wyjazdy od 18 do 24 i 25-31. Podamy. Dokładnie. I Na tej stronie. tak. Dokładnie. Więc jesteśmy bardzo podekscytowani. Ja najbardziej się chyba cieszę z kajtowania z delfinkami, bo to moje wielkie marzenie, także mam nadzieję, że mi się uda spełnić. Dużo ludzi też chciałoby się pouczyć od Was, czyli Pewnie. będziemy robili progress campy. No i to jest na pewno taka wartość dodana, bo mamy nową w ogóle łódkę w tym roku, która jest petardą, słuchajcie, pełną petardą. Super. Do tego mamy jeszcze ProCamp z Wami, no więc połączymy to fajnie wszystko. Później kolejne robimy razem takle. Dakle, no i też się jaramy, bo tam też nie byliśmy z kolei, a o Dakli już słyszeliśmy od tylu lat. I od wielu No. lat też chcieliśmy jechać i znowu bardzo dużo dobrego słyszeliśmy o tym miejscu, także jesteśmy podekscytowani i ostatnio też dużo... Ekscytujący rok się generalnie zapowiada. Tak, ja dużo ostatnio czytałam o Dakli, patrzyłam jak to wygląda, no i wygląda na to, że to jest naprawdę super destynacja. Tam chyba też dosyć dobrze wieje, także bigger sobie poćwiczymy, lubki. To jest Sahara Zachodnia tak naprawdę, No. więc jak mówimy o terminie czerwiec, jest, ludzie mówią, nie, masakra, nawet 25 stopni, nie jest to tak bardzo gorąco, no i Nie. nie wieje też w ogóle. 25 to nawet tak chłodno trochę. No, to jest taki No ale pianki nie idealny. trzeba, chociaż niektórzy zakładają, ale wiecie, to jest fajne, bo no nie ma upału takiego, że nie można wytrzymać. I tam jest w ogóle ten speed spot popularny w Dakli, jest też No. niego, więc jakbyś sobie jeździć na lustrze zupełnie, to zapraszamy, nie? No Super. i oczywiście będziecie prowadzili zajęcia, więc petarda nad petardami. We wrześniu Peru. W Peru są 2 różne sezony, w zależności od spotu. Różny sezon jest inny sezon jest na północy, inny na południu. I właśnie wrzesień to jest idealny środek sezonu wiatrowego na północy Peru w Mancorze, gdzie będziemy robić część kajtową naszego wyjazdu wrześniowego. Jest to spot na otwartym morzu i co jest najfajniejsze w tym spocie, to są wieloryby. I my byliśmy tam. Barzenie. Tak, w zeszłym roku tam byliśmy, spędziliśmy tam z 1,5 miesiąca łącznie będzie, No w tym myślę. roku 1,5 miesiąca byliśmy. Zeszłym? Zeszłym? Tak. Ja mam szybki pomysł, jak to opisać. Słuchaj, stoimy na brzegu i nagle są takie wielkie rozbryzgi na horyzoncie, jak wyskakują takie 15-metrowe wieloryby. I Jaśmina mówi, Olek, płyniemy tam. No to my bierzemy kajty, napompowaliśmy się, wypłynęliśmy, nie wiem, z 2-3 km od brzegu i szukaliśmy tych wielorybów i 2 razy nam się udało znaleźć i centralnie mam nagrane na GoPro, płyniemy sobie, obok nas wypływa 15-metrowy wieloryb z małym dzieckiem, nie? I po prostu serce to wiadomo, tak, W sensie pikawa. z dzieckiem wieloryba, Z dzieckiem a nie wieloryba. z małym dzieckiem w buzi, żeby No. nie było wątpliwości. No. Z dzieckiem I wielorybiem. mówimy, kurde, to jest takie niesamowite przeżycie, że Tak, bo to było- róbmy wyjazd, jedźmy tam, nie? Tak, to było tak, że właśnie ja pływałam już i zobaczyłam tego wieloryba i bałam się sama do niego podpłynąć, więc wróciłam po Olka i mówię, Olek, chodź szybko, idziemy polować na wieloryby, jak polowanie na Pokemony. I właśnie popłynęliśmy, no i oczywiście Olek to tam pływał tuż nad nim. Ja byłam przestraszona, więc ja pływałam kawałek upwind, żeby trzymać dystans jednak, ale no przeżycie, słuchaj, niesamowite i tak jak właśnie chciałam powiedzieć wcześniej, że ja tam pływałam i w ogóle ja nawet się już nie skupiałam na żadnych skokach, na żadnych trikach, w ogóle totalnie przestało to dla mnie istnieć. Jedyne, co dla mnie istniało w tym momencie, to po prostu szukanie tych rozbryzgów i tych wielorybów. No, także będziemy poszukiwać w tym wrześniu, ale też, żeby nie było jakby Mancora i całe to północ Peru, to jest mekka wave'a kajtowego, nie?
Tam jest parę takich I mekka surfingowa. No i mekka surfingowa także, nie? Bo na przykład często jest tak, że rano nie wieje, no to w ogóle w samej Ankorze w centrum jest jeden, chyba mój ulubiony spot surfingowy. Mega przyjemna fala, po prostu jak z maszyny, każda taka sama. Więc i tam też można na kajcie pływać, jeśli się rozwieje, tylko tam jest troszeczkę, no trochę więcej ludzi czasami, więc no trzeba trafić na odpowiedni moment, ale ogólnie na północy Peru jest dużo wave'a, no tam się ludzie biorą deski surfingowe, kajta i po prostu się wycina te fale, głównie lewe, nie? Więc mamy świetny hotel na samej plaży tam, to jest jedna rzecz, a dwa, że no jedziemy później do dżungli amazońskiej. I będziemy normalnie jakby odkrywać, wiecie, my tam w tej dżungli amazońskiej będąc, no to czuliśmy się jakbyśmy byli chyba najbardziej wystrzeleni od cywilizacji, najdalej od cywilizacji, jak Indiana tylko jest Jones możliwe, po prostu się czujesz. I tam po prostu w dżungli amazońskiej będziemy spać w hotelu, który składa się z domków na drzewach. Jest to jedyny taki hotel w tamtym rejonie, czyli będziemy mieli okazję zobaczyć dżunglę właśnie z perspektywy małpki. Tak. Będziemy też nad samą rzeką mieszkać, też jak Olek mówi, wystrzeleni, bo po prostu, żeby tam dotrzeć, najpierw będziemy jechać transferem, a później płynąć łódką. Jest to Płyniemy w misja. głęboką Amazonię, to nie będzie tak, że do jakiegoś hotelu płyniemy. Tam po prostu będziemy po środku dżungli, tam jest taki ośrodek i tam sobie posiedzimy. No. Będziemy wtedy mieć w cenie pełne wyżywienie, wycieczki, tyle ile będziecie w stanie zrobić wycieczek, to będziecie mieć cały dzień, wieczorne wycieczki na wschód słońca, zachód słońca, łowienie Tak. piranii, oglądanie małpek, Oglądanie małp, szukanie leniwców, szukanie ptaków, tukanów. są też nocne tripy, jeśli ktoś, że tak powiem, ma odwagę, to można pójść w nocy w dżungli, tylko no, ostrzegam, wszystko wtedy żyje, nie? Pająki, Wszędzie skorpiony, oczy się patrzą. węże, właśnie, Świecą się. świecisz latarką i wszędzie widzisz takie małe oczka, nie? No ale warto na pewno, nie? Ja się nie zdecydowałam. Tam będzie sporo wycieczek do wyboru i będzie będzie też na przykład taka opcja wycieczkowa, że będziemy się uczyć, jak przetrwać w dżungli, czyli na przykład co można jeść, co można pić. Olek na przykład, ja się nie zdecydowałam, ale Olek próbował sobie takich larw pełzających, żywych. No będzie przygoda, nie? Twierdził, że pyszne były. Przerwa na reklamę. To dla chętnych zajęcia. Tak. Po Pacaya Samiria National Park, czyli tej Amazonii, ruszamy do tak zwanej dżungli wysokiej, czyli do Tarapoto. Dżungla wysoka to są przepiękne wzgórza, porośnięte dżungle. To było nasze pierwsze spotkanie w ogóle z dżunglą. Wtedy Tarapoto to było takie miejsce, do którego pojechaliśmy na 3 dni i niechcąco zostaliśmy 6 tygodni, bo tak nam się spodobało. I tam z kolei będziemy robić chasing waterfalls, jak my to nazywamy, czyli będziemy chodzić na wycieczki na wodospady, gdzie najprawdopodobniej będziemy mieć okazję być sami i sobie w nich pływać. Pojedziemy też na plantację kakao i zobaczymy, jak się tworzy czekoladę. Także... I to wszystko w 2 tygodnie, wyobraźcie sobie, dokładnie. nie? Tak, zobaczymy dużo, ale też dużo kultury, poznamy dużo ludzi. Bo jakby cała idea jest im pokazać coś takiego, co nas, że tak powiem, już zatrzymało w tym życiu, przez to jakby tą całą, no to ten core takiego podróżowania. I może faktycznie ten wyjazd jest trochę droższy niż standardowy, no ale uważam, że oferuje o wiele więcej niż każdy inny wyjazd kajtowy. Tak, plus jeszcze też będziecie mieli okazję zobaczyć i przeżyć rzeczy, których normalnie sami jakbyście pojechali w te miejsca, byście nigdy nie zobaczyli, nie odkryli. I nawet właśnie też mieliśmy taki feedback od obozowiczów z ostatniego naszego obozu, że właśnie oni... To jest właśnie coś, że właśnie jedna dziewczyna nawet wrzuciła na Instagrama post, mówiąc, że nigdy więcej nie będzie się zastanawiać, czy wydać na siebie pieniądze. I że ten obóz, po prostu ten wyjazd sprawił, że ona ma takie przemyślenia, bo to były najlepiej wydane pieniądze i mieliśmy, dużo ludzi nam mówiło właśnie, że oni by nigdy w życiu nie zobaczyli tych rzeczy i nie przeżyli tych rzeczy i nie odkryli tych rzeczy, gdyby pojechali na przykład sami na to.
bo po prostu my zawsze staramy się pokazać ludziom coś innego i w inny sposób, nie taki standardowy, turystyczny, który za przeproszeniem każdy, kto potrafi obsługiwać Google, mógłby sobie sam No bo to zorganizować. wiadomo, każdy prawda? tam można kupić sobie samemu bilety i pojechać, no ale to jednak zanim się wszystkich pozna, zanim się odkryje te wszystkie miejsca, to troszeczkę czasu też... I zapłacić tak zwane ryjowe. No, także No to co? zapraszamy. To zapraszamy wszystkich na maksa serdecznie, jeśli chcecie przeżyć przygodę życia dosłownie, którą powtarzamy. Ale to jest one of a kind, no bo pewne rzeczy się nie da umówić, na przykład jak Pewnie. pływające Wieloryby. potwory morskie. No, dokładnie. One po prostu, ale jest Dokładnie. ogromna szansa, że je zobaczymy. Pewnie. Dokładnie, dlatego też właśnie wybraliśmy taki, a nie inny termin, że podobieństwa zobaczenia wielorybów był największy. No, a później, tak jak powiedziałeś, koniec października / listopad, lecimy do Brazylii. No, Brazylia, no to chyba nikomu nie trzeba mówić, że jest to wiatrowo chyba najlepszy spot na świecie. No i tutaj robimy 2 wyjazdy wspólnie. No i co? I też zobaczymy na tych wyjazdach troszeczkę nowsze miejscówki. Słuchajcie, tutaj do robimy 13 bo 14 rok Brazylii. Nieźle. I wiecie, tak na początku była, wiadomo, Fortaleza, potem było Populco, potem Guajiru, a teraz przechodzimy w takie zupełnie nowe, odświeżone miejscówki. No i to na przykład taki Explorer jest bardzo fajny, to jest w ogóle Farol de Itapaje, Itapaje, nie wiem, jak to się teraz do końca wymawia. To jest, słuchajcie, jakby końcówka Ilha de Guajiru. To jest fajne, Ilha de Guajiru. Przez lata też jeździliśmy do niej, mówiąc, okej, jedźmy tam, ale jak będzie wysoki pływ, bo jak jest niski, to nie ma wody przed posadą. No. Natomiast to jest świetny nowy hotel, gdzie będziemy i te pływy nie mają znaczenia, bo to jest przy ujściu tego zalewu, więc tam jest zawsze woda. Super. A my mieszkamy na samym spocie, nie? No to lepiej być nie może. No lepiej być nie może. Także odkrywamy Ilha de Guajiru na nowo. No byliśmy w tym roku, pływaliśmy tam, to jest petarda. Ja byłem zakochany, mówię, gdzie jestem, to jest nowy sport. Super. No i oprócz tego jedziemy też do Macapá, czyli jednej z naszych ulubionych miejscówek w Brazylii. Na północy. Na samej północy, gdzie mocno wieje, gdzie jest sporo spotów, na których można pływać. Jest płaska woda, można też wypłynąć na otwarte morze, także Tak, dużo mamy jest działa opcji. i na high tide, i na low tide można pływać, także Mamy tam obczajoną najlepszą rybę, na jakiej byliśmy w Brazylii i to w takiej miejscówce, do której nikt by normalnie nawet nawet nie stanął nie przy wygląda, niej, nie? a powiedzmy tak, my wychodzimy często z takiego założenia, jak czasami coś wygląda naprawdę obleśnie, ale siedzą tam lokalsi, to znaczy, że musi być dobre, nie? Dokładnie. I właśnie taką, Zasada. mamy taką miejscówkę, nie? Na rybę. Z mega rybą, także No. to jest Macapá, no i oprócz tego też Guriu, czyli nasza druga ulubiona miejscówka. Ostatnio nawet dosyć modny spot na jakiś tam wśród prosów biggerowych, wszyscy tam jeżdżą trenować, ponieważ no jakby jest mega mocny równy wiatr i do tego w miejscu, w którym się wybijasz, jest lustro. Wybijasz się z jakby takiej dosyć płytkiej wody na płaskiej, no jest płasko, bo tam jest jakby sandbar taki, no jakby ujście rzeki, no i wybijasz się, lądujesz już na głębokim, także wiesz, nie ma ryzyka, że jakieś tam kontuzje, no i co, no i tam będziemy też trenować. To jest Tak. fajne, bo tam właśnie prosi, więc tak naprawdę można zbić piątkę z czołówką świata. No dokładnie, no i popatrzcie, czasami kurde po sesji można sobie odpalić piwko i mówić, kurde, co te chłopaki Tak tam będę robią, pływał nie? jutro. Tak będę pływał jutro. To mamy pierwsze, a potem mamy jeszcze Exclusive Camp i to jest w ogóle też przetarda, bo to tylko na 12 osób, więc malutka grupa. I to jest w ogóle niesamowite, bo tam nikt inny nie pływa, bo nie ma jak. To jest jedna posada i na całym wielkim spocie. Jak to wygląda? Płasko, Aha. fala, płasko, fala. Idealnie. Kolejna Aha. rzecz, posada jest nieprawdopodobna, każdy domek jest inny, jest uśmiechem, w ogóle wszystko na czas. W ogóle Na czas? Na czas w Brazylii? To niemożliwe akurat. Brazylijskie Michelin. Super. No to już się nie mogę doczekać. To jest to. I potem jeszcze mamy, słuchajcie... I na tym wyjeździe ProCamp jest w cenie, prawda? Przepraszam, na tym wyjeździe ProCamp jest w cenie, prawda? Program jest w cenie, przez to, że jest jakby mniejsza grupa, no też mamy
mówię Soladyjka, pracujemy w grupach po 2 osoby, przez cała grupa ogólnie, a potem na wodzie pływamy, tak? Follow me, płynę za kimś, robię analizę. Testowaliśmy to w zeszłym roku. Przede wszystkim myśleć, znowu to jest kolejna posada, gdzie jesteśmy na samym spocie Aha. i nie ma To jest prowadzących bardzo ważne. nikogo, bo tam nie ma żadnych posad obok. No właśnie, bo to jest, Jesteśmy tylko my. posłuchaj, to wszyscy chyba to znają z Brazylii, nie? Że jedziesz, kurde, śpisz w hotelu w jednym miejscu, a codziennie trzeba z pół godziny się doczłapać albo dojechać do jakiegoś spotu, pewnie często za to dodatkowo płacić. No i co? No i jesteś też uzależniony od jakichś transferów, a jednak ten komfort, że wychodzimy sobie przed hotel, pompujemy latawiec, wchodzimy na wodę, no to jest chyba najlepsza rzecz, nie? A tam jest jeszcze tak, że swoje pompują, O, ogarniają się wszystko, jest pełen serwis, nie? to już w ogóle, to już jest ten, super. Schodzisz na asajkę szybką i kolejna No sesja. tak, no po prostu to jest jeden z lepszych spotów, które odkryliśmy, no i uważam, że warto właśnie tę Brazylię na nowo odkryć. A później wracamy znowu do tego Parola, czyli do tą tak zwaną odnowioną Ilha de Guajiru. Znowu ten sam hotel i ciśniemy tam, więc Brazylia w tym roku Petarda, ogień. to jest targa, to jest z wami. Jak wiecie, no, No i co? no, my szkolimy tak w ogóle, bo jak dziewczyny jak teraz przyjechały na kampa, to tak, od Jaśminy przeważnie chciały, mówi tak, bo Jaśmina, bo ty tak ładnie instagramowo pływasz, tak ładnie tutaj nóżkę wyprostujesz, tego graba Dark slide. tak, więc na przykład Jaśmina uczy tak na zasadzie, daje takie proste rady, jak coś troszeczkę bardziej stylowo zrobić, nie? No bo ja też mówię tam, kurde, nie o to chodzi, żeby tego graba tylko dotknąć i puścić deskę ten, nie? To trzeba chwycić, podgiąć, Podtrzymać. takie proste rzeczy, które sprawiają, że nagle ten gościu pływa stylowo, nie? Tak, i bardzo ważne jest takie też indywidualne podejście, bo każdy się uczy inaczej. Na przykład Olek Bajka. mega stylowo pływa, zawsze po prostu ja muszę tutaj takiej lekkości i kontroli nad kajtem, no ale nie ma zmiłu, jak ktoś pływa od 20 lat, no to ja zawsze mówię wszystkim, że Olek lepiej pływa niż chodzi, także... Różnie to bywa. No, ale no nie, no będziemy na pewno, wkładamy serce w każde szkolenie, w każdą osobę, bo nas strasznie jara, jak ktoś właśnie ma taką radość, tego, że się czegoś nauczy, nie? To jest tak jakby, to takie osiągnięcie, jakiś tam personal goal został osiągnięty i patrząc na taką radość, jak ktoś dochodzi do tych właśnie nowych trików, to nam to sprawia... Patrząc na radość, jak ktoś dochodzi, tak? No, No, lubimy się dzielić tą naszą zajawką, tak? I to jest chyba takie dobre stwierdzenie, które podsumowuje wszystko. I teraz zobaczcie sobie u nas na stronie kiteaway.pl, tam są wszystkie nasze wyjazdy wspólne, bo razem, tak jak Olek i Jaśmina powiedzieli, to są wspólne wyjazdy, niektóre są jakby ich autorskie, niektóre nasze, niektóre robimy wspólnie. Traktujemy to jako te wyjazdy, o których dzisiaj rozmawialiśmy, jako wspólne dzieło, więc znajdziecie je tak samo u nas, jak i u was na stronie. dokładnie. Przypomnijcie stronę. U nas znajdziecie na Kitesurfing Na Instagram. Kitesurfing Destroyed My Life na Instagramie, nie? Razem pisane po angielsku. Tam też zobaczycie, gdzie na bieżąco jesteśmy, bo no jakby cały czas wrzucamy, że tak powiem, jakieś storiesy, update'y ze spotów, na których pływamy. I możecie też zobaczyć zajawki z naszych poprzednich wyjazdów i zobaczyć, dokładnie. czy to się je, jak my to robimy i Jak, czy to jest coś, co Wam się podoba. Tak, czy pływamy na tyle dobrze, żebyśmy mogli Was szkolić, czy miejscówy, które odwiedzamy, Wam się podobają, czy nasze tam przygody, które opisujemy, też są dla Was, nie? Miejmy nadzieję, że tak. Który nagrodzony film, który się Pani świetnie ogląda z Waszej podróży, który jest niesamowity, też możecie zobaczyć. 1056 dni. Tak, słuchajcie, słucham? 1056 dni na YouTubie można zobaczyć. 1056 dni jest na YouTubie. Słuchajcie, to wszystko razem jest pełna energia. Wasza energia i nasza energia to jest po prostu bomba atomowa. Tak jest. Dołączajcie. Słuchajcie, kochani, ja Wam bardzo dziękuję. My również dziękujemy. Strasznie się cieszę na tą współpracę. My również. Co, Żółwik? Dzięki. Żółwik, tak jest. Piona. Do zobaczenia na wodzie.